Powiedziałem gościowi, że woda jest zimna, a on do mnie z tekstem: oczywiście, że tak, przecież jest zima. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Mauretanii. Od razu taki tip podróżniczy: jak się przechodzi granicę z Senegalu do Mauretanii, są dwa przejścia graniczne. Duże Rosso, gdzie idzie większość transportu, z tym, że jest to granica bardzo skorumpowana i nawet tutejsi Senegalczycy mówili mi, że jak się tam chce przejść przez granicę, to się płaci kilkaset dolarów łapówki, a i tak jest, że jak na przykład się jakiemuś urzędnikowi nie spodobasz, to i tak cię nie przepuści. Więc wybraliśmy sobie drugie przejście graniczne, znacznie mniejsze i rzadziej uczęszczane, w Diama. I to wszystko poszło na luzie. Jedziemy dalej do Nouakchott, znaczy teraz się wracamy, ale o tym za chwilę powiem. Jedziemy do Nouakchott, wzięliśmy sobie shared taxi. Początkowo koleś chciał 3000 zł za naszą dwójkę, ale zaczęliśmy negocjacje i zeszliśmy do 100 zł. Dokoptowane zostało jeszcze kilka osób. Granicy nie przekroczyły dwie, zostały na granicy cofnięte. A teraz dojechaliśmy do pierwszego checkpointa wojskowego i się okazuje, że tutaj laska jedna, co z nami jedzie, też coś ma nie tak i kazali nam wracać. Ja się też troszkę rozchorowałem, bo spaliśmy w jednym hotelu, gdzie była klima. Natomiast Ernest mi mówił, że przy klimatyzacji nie powinno się spać. A ja powiedziałem, co tam mi będzie pierdolił, jest gorąco, nie zasnę. Więc sobie włączyłem na noc klimę. No i rano obudziłem się z kaszlem i katarem. I tak z dnia na dzień kurczę trochę coraz gorzej. W sensie dzisiaj już się naprawdę kiepsko czuję i modlę się, żebyśmy do tego Nouakchott dotarli jakoś w miarę jeszcze sensownie. Powiem wam, że jest to dość ciekawa sytuacja z pieniążkami, bo kilka lat temu, już lat temu, była denominacja i ucięli 1-0. Ale do dzisiaj oni tutaj liczą w starych pieniądzach. To jest kuźwa tak durne, że to się w głowie nie mieści. No bo na przykład macie banknot 500 UGIA i oni, mimo że jest napisane kuźwa 500, 500, oni wam powiedzą, że to jest 5000. I teraz jak się dogadujecie na jakąkolwiek, oj mam brudno tutaj, na jakąkolwiek kwotę, ty nie odlatuj, to trzeba po prostu pokazywać im, czy na pewno chodzi ci o to, a nie o coś innego, bo oni ci powiedzą 5000, a chodzi mi o 500. I tak jak w Gambii i Senegalu było bardzo bezpiecznie, ja byłem naprawdę mocno zaskoczony poziomem bezpieczeństwa, spodziewałem się, że będzie gorzej, a było bardzo bezpiecznie. Tak w Mauretanii już widać, że sytuacja się mocno zmieniła, co widać chociażby po tym, że mamy tutaj drut kolczasty. Ale nie tylko, nawet ludzie na ulicach już nam kilka razy zwrócili uwagę, że mamy nie wyciągać telefonu, bo ten telefon może być szybko wyrwany z rąk i możemy go szybko stracić, więc w Mauretanii na pewno kradną. Mówiłem, że rok 2024 był dla mnie wyjątkowo ciężki. Limit pecha myślę, że mam już wyczerpany na najbliższe 10 lat, jak nie dłużej, no bo też zwróćcie uwagę, że wyjazd do Afryki na dzień dobry, zgubione bagaże, humor spierdolony i niewiele brakowało, cała wycieczka byłaby też spierdolona. Potem jak się bagaże odnalazły, to dosłownie następnego dnia się rozchorowałem. Ale no, o kuźwa, patrzcie to. No to się zajebał. To się zajebał chyba, no. No, czuję się bardzo dobrze, ale ostatnie kilka dni było, delikatnie rzecz ujmując, ciężkie. I tak jak ja mam olbrzymiego pecha, tak ten człowiek tutaj, co siedzi, ma kuźwa takie szczęście, jest po prostu tak w czepku urodzony, że to się w głowie nie mieści. Bo wczoraj wyszedł sobie na ulicę szukać jakiegoś psikadełka na komary i nie dość, że kuźwa znalazł jakiegoś typa, który za darmo zawiózł go do sklepu, to jeszcze mu kuźwa zapłacił za to psikadełko, nie? Próbujemy się wydostać w kierunku Sahary, aczkolwiek nie jest to takie znowu proste, bo albo nikt nie jedzie w tamtym kierunku, albo po prostu chcą jakieś duże pieniądze za to. Ernest już też ma swoje pierwsze przemyślenia, bo przed wyjazdem do Mauretanii się naoglądał Podróże wojownika i już stwierdził, że koleś dużo przekłamuje rzeczywistość, że wcale nie jest tutaj tak, jak on to pokazał. Ja ogólnie oglądałem parę jego filmów z różnych krajów, w których ja też byłem i się zgadzam, że złapałem go wiele razy na tym, że na jakimś tam braku wiedzy albo właśnie na zakłamywaniu rzeczywistości. On działa tak mocno clickbaitowo,
No i patrząc na to, ile ma wyświetleń, to może jest to dobry sposób na robienie kariery na YouTubie, no. Bardziej chodzi mi o to, że on po prostu pokazuje takie najbardziej kontrowersyjne kwestie, nie? No po prostu to, co się najlepiej sprzedaje, no i tyle. Że wiecie, można mieć sobie przez to na podstawie tego, co on pokazuje, wyrobić sobie złą opinię. Nie, wyjebane na ciema. Kurwa, jakaś władza. Kurwa, a tych mogę zatrzymywać? Kogo? Policję? Na Możesz próbować, tylko nie robię im zdjęcia. Ej, zatrzymaj się, ty, czekaj. Podróżowanie po Mauretanii jest też troszkę upierdliwe, bo tutaj dosłownie co kilkanaście kilometrów są takie checkpointy. Dobra, szybko się odwracam, żeby mnie policja nie zgarnęła, bo nie wolno ich nagrywać. Gdzie sprawdzają po prostu paszporty i niestety trwa to bardzo długo, bo te paszporty zabierają, coś z tego spisują. Trwa to i trwa. Jest bardzo upierdliwe, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak, 90% Mauretanii to jest po prostu pustynia i zdecydowanie nie jest to kraj dla autostopowiczów, ponieważ po pierwsze autostop jest tutaj płatny i dość drogi. Jak na razie udawało nam się stargować cenę, gdy mieliśmy do czynienia z transportem zorganizowanym, czyli na przykład taksówki czy autobusy, to udawało się stargować cenę i to zazwyczaj udawało się stargować dość sporo. Natomiast przy autostopie za każdym razem, jeżeli nie zgadzaliśmy się na podaną kwotę, zaczynaliśmy się targować, kierowca po prostu odjeżdżał. A po drugie, dużo jest tutaj checkpointów policyjnych i widać, że jest to państwo mocno policyjne, bo ten koleś, który nas teraz zabrał, na samym starcie się nas pytał, czy mamy dokumenty, czy to, czy tamto. No i też nam powiedział, że on nie ma licencji na przewóz osób, więc jeżeli policja zacznie się dopierdalać, to mamy mówić, że jesteśmy jego kolegami. I dzięki temu, że on mówi po angielsku, to cała ta historyjka będzie jak najbardziej wiarygodna. Przy okazji wytłumaczył nam, o co chodzi z tymi checkpointami, czemu jesteśmy tak często spisywani. Chodzi po prostu o to, że jeżeli byśmy się gdzieś zgubili, terroryści by nas porwali czy coś w tym stylu, to oni będą wiedzieć, gdzie nas szukać. Bo jeżeli wpiszą nas na jednym checkpoincie, a na drugim się nie pojawimy, to wiadomo, że zginęliśmy gdzieś po drodze. Więc jest to jakiś punkt, gdzie, wiecie, początek, gdzie można zacząć szukać nas. W III wieku tereny te zostały zamieszkane przez Berberów. W VII wieku dotarli tutaj z kolei Arabowie, którzy przynieśli islam. Mauretania to jest kraj w pełni islamski, natomiast istnieje tutaj swoboda wyznania. Można być chrześcijaninem, można być muzułmaninem, obojętnie, ale jest obowiązek wiary. Obowiązuje kara śmierci za bycie ateistą. Kara śmierci jest również za bluźnierstwo bądź świętokradztwo, za obrazę uczuć religijnych bądź nieodpowiednie zachowanie są 2 lata więzienia. Według Amnesty International w Mauretanii powszechne są takie rzeczy jak kurczę, nie chcę tego mówić za głośno, więc może po prostu napiszę tutaj. A oprócz tego seksizm, brak sprawiedliwych wyroków, brak poszanowania reguł prawnych, torturowanie więźniów. Właśnie tortury są w Mauretanii uznawane za całkowicie naturalny mechanizm represji i utrzymywania porządku. No, patrzcie, jaka zajebista oaska. Plan był taki, żebyśmy tutaj spali, ale po drodze zapaliśmy stopa właśnie z tamtymi ziomkami i Ernest dał się namówić, żeby pojechać jeszcze do kolejnej wioski, więc zobaczymy. Jeżeli będzie faktycznie jeszcze ładniej, to ok, a jeżeli nie, to będziemy trochę wkurzeni. Tutaj macie wodę, która spływa potem z nie wiadomo skąd, bo zapytałem gościa, przewodnika, skąd ta woda się bierze i powiedział, że on nie ma pojęcia. Ale patrzcie, jaki tu mają genialny system. Tam sobie woda płynie, cholera wie skąd. Jest podczepiona rurka i ta rurka idzie do takiego naturalnego basenu. I tu przychodzą lokalsi się kąpać i jakbyśmy w tej oazie spali, to też byśmy się tu kąpali. Ale Ernest mnie namówił na to, żeby jechać dalej. Trzydzieści 30% społeczeństwa mauretańskiego to tak zwani bejdani. Mają oni troszkę bielszy kolor skóry i mają zdecydowanie uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie. 40% stanowią Haratyni, to są ludzie o czarnej skórze, potomkowie byłych niewolników, a pozostałe 30% stanowią najróżniejsze plemiona saharyjskie. Mauretania ma surowce naturalne, ma rudy żelaza, miedzi, złoto, ropę naftową, ale infrastruktura jest tak słabo rozwinięta,
że praktycznie tych surowców się tutaj nie wydobywa. Przez to mają one bardzo niewielki udział w PKB. Większość tutaj to po prostu jest rolnictwo i rybołówstwo. Jeszcze do lat 70. większość tutejszego społeczeństwa prowadziła koczowniczy tryb życia. I tu miała być jakaś puenta. Że żelazo dotkniemy osobiście. Kurwa, Ernest. No, Ernest dosłownie, nie wiem, 10 minut temu przekonał mnie, żeby jednak zrobić pociąg. Sprawa z pociągiem się trochę skomplikowała. Może nie każdy z Was wie, jedną z główną atrakcją Mauretanii, powodem, dla którego przyjeżdżają tutaj turyści, a raczej podróżnicy, jest pociąg. Najdłuższy pociąg świata, pociąg, który ma 2,5 km długości. Jedzie on z rudą żelaza i można na niego wsiąść za darmo i po prostu się przejechać po Saharze. Z tym, że firma obsługująca ten pociąg ostatnio się wkurzyła na to, że tak dużo turystów tu przyjeżdża i robią filmiki na YouTube'a i jest obecnie zakaz. Pociąg rusza z miejscowości Zuwajrat. Rusza on w ciągu dnia, więc łatwo jest dostrzec turystów i obecnie turyści są tam wyłapywani i zatrzymywani, jeżeli próbują wsiąść na pociąg. Ale oczywiście jest możliwość przejechania się tym pociągiem, tylko nie na całej trasie, bo pociąg jest jedna miejscowość, w której się zatrzymuje na całej długości, jakby zatrzymuje się w nocy i po ciemku można się do tego pociągu podkraść i wciąż można się tym pociągiem przejechać. Trochę to oczywiście komplikuje całą sytuację. Boże, co tu lata? Takie mieliśmy dzisiaj warunki do spania. Śpimy na pustyni, na Saharze. Jak ktoś będzie szukał miejscówki, zaraz Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda tutaj. Jak ktoś będzie szukał miejscówki do spania w Mauretanii, na pustyni, to szuka się miejsc, które się nazywają auberge. Pisze się auberge. I tak to mniej więcej wygląda, nie? Jesteśmy po prostu na środku pustyni. Jakaś malutka oaska, tak zwana właśnie auberża. I tutaj oprócz noclegu w cenie jest także wyżywienie, jest kolacja, jest śniadanie. Koleś gotuje naprawdę bardzo dobrze. Myśmy się wczoraj tak nażarli, że spało się potem... No nie spało się dobrze, bo mieliśmy skorpiona w namiocie. Pierdolę skorpion, ja pierdolę. No zajebiste miejsce do spania. Trochę był strach, żeby zasnąć, ale gdyby nie to, to spałoby się dobrze. Zimno jest. To też warto wiedzieć. Na pustyni w nocy jest zimno, jest bardzo zimno. I nawet teraz jeszcze jest bardzo zimno. Nazwa Mauretania pochodzi od określenia ludu Maurów, berberyjskiego królestwa istniejącego między III a VII wiekiem na terenie dzisiejszej Algierii i północnego Maroka. Nazwę tę nadali Rzymianie i później tak samo nazwali oni swoją afrykańską prowincję. Z czasem Maurami zaczęto nazywać wszystkich mieszkańców północno-zachodniej Afryki, szczególnie pochodzenia berberyjsko-arabskiego. Maurus po łacinie oznacza czarny, stąd pochodzi niemieckie mor, a od tego niemieckiego mor wzięło się polskie murzyn. Mauretania jest ostatnim krajem na świecie, gdzie zniesiono niewolnictwo. Stało się to w 1981 roku, przy czym początkowo prawo nie zakładało żadnych kar za posiadanie niewolnika. Dopiero od 2007 roku niewolnictwo w Mauretanii jest karalne. A mimo to Amnesty International donosi, że w Mauretanii wciąż żyje od 100 do 600 tysięcy niewolników. Są to praktycznie tylko i wyłącznie ci czarnoskórzy Haratyni, a ich panami są ci mniej ciemni Bejdani. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, jest duży problem z egzekwowaniem prawa na rozległej pustyni. Po drugie, niewolnictwo jest tak mocno zakorzenione w kulturze tutejszych ludów. Oni po prostu uważają, że to jest coś absolutnie normalnego. Panowie uważają, że mają całkowite prawo do posiadania niewolnika. Jeżeli na przykład mają... O, cześć, cześć. Hello. A? Nie wiem, w jakim języku mówisz, ale cześć. Cześć, cześć. Daj łapkę. Cześć. Cześć. No, okej. No, ogólnie chodzi mi o to, że Haratynom odmawia się prawa do edukacji. Oni kompletnie nie są świadomi tego, że nie muszą być w ogóle niewolnikami, że to jest nielegalne. Uważają, że taki jest normalny stan rzeczy. No i też trzeba pamiętać o tym, że niewolnictwo wielu ludziom pomaga po prostu przetrwać, bo mają wyżywienie, mają dach nad głową i teoretycznie są traktowani jako normalni członkowie rodziny, ale warto pamiętać o tym, że panowie często roszczą sobie prawa
do dzieci swoich niewolnic, uważają ich za swoją własność. Niewolnictwo w Mauretanii ciężko stwierdzić z mojego punktu widzenia, czy faktycznie istnieje, ponieważ gadaliśmy z jednym tutaj gościem, który nas wziął na stopa na ten temat. On twierdził, że nie, absolutnie niewolnictwa już nie ma. Tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest po prostu robienie dobrej miny do złej gry, czyli ponieważ no, Mauretania ze względu na właśnie niewolników wciąż jest na arenie międzynarodowej mocno krytykowana, więc możliwe, że po prostu taki oficjalny przekaz na świat ma być taki, że niewolników już nie ma. A może faktycznie jeszcze są. Tak, Ernest poszedł wczoraj w krzaki na Saharze. Oła! Kurwa. I wlazł w jakieś gówno, którego się pozbyć za diabła nie idzie. A jest niestety bardzo kłujące, bo ma tu, widzicie, nie wiem czy to widać czy nie, ale ma igły w każdą stronę i te igły są turbo ostre. I nam tutaj powiedzieli lokalnie, że tego się nie da tak łatwo po prostu usunąć. Trzeba, nie da się tego szczepnąć, trzeba po prostu jeden po drugim usuwać. A miał to wszędzie, miał to w koszulce jak widać, miał to w butach, miał to w gaciach. Także trochę się chłopak nacierpiał. Bo pamiętajcie, na pustyni tylko najtwardsi przeżyją. I tutaj ta roślinność faktycznie jest mocna, bo tak jak Ernest się wrąbał w te kujące to ja z kolei jak szliśmy, to się nadziałem na jakieś takie kurde, nie wiem, ja bym powiedział, że to jest jakieś takie małe bambusowe te witki, ale były tak twarde, że im po prostu przebiły buta i przeszły na szczęście między palcami. Cały dzień dzisiaj wieje wiatr, przez co kurcze piaski z Sahary są cały czas w powietrzu. Spójrzcie sobie po prostu jak tu jest ciemno, wszystko jest po prostu zawalone piachem i ten piach mam już dosłownie wszędzie, bo mam go w zębach, sobie go zjem cały czas. Dołączyliśmy dzisiaj do takiej małej ekipki Hindusa i 2 Maurów i sobie z nimi podróżujemy, bo naprawdę spoko ziomki. Jak to działa w arabskiej kulturze i w ogóle w islamie, rodzina jest najważniejsza. Właśnie jeden z tych typków, on studiował medycynę w Chinach i ojciec mu zmarł i musiał rzucić studia i wrócić do domu, żeby zająć się rodziną, bo ma młodsze rodzeństwo, a oprócz tego ma też ciotki, bo tutaj jest tak, że jeżeli ojciec ma braci i ci bracia umrą, to ich żony, czyli ciotki jakby de facto, przychodzą na utrzymanie jego rodziny. Więc on, z racji tego, że jest najstarszym synem, musi teraz utrzymywać całą rodzinę. I on pracuje, mówi, że ma 3 prace. Po pierwsze, ale tu wieje, kuźwa. Po pierwsze, sprowadza jakieś rzeczy z Chin i je sprzedaje. Po drugie, pracuje jako farmaceuta. A po trzecie, jest agentem piłkarskim. I teraz starał się po raz 4 o wizę do Europy. Do tej pory 3 razy mu odmówili, bo jak sam twierdzi, odmawiają, bo nie wiedzą, czy jak tam pojedzie, to wróci. A on chce po prostu jechać do Europy, bo ma jakieś piłkarzy do sprzedania i chce po prostu zrobić biznes. Mówił, że zarabia około 4-5 tysięcy euro miesięcznie, czyli naprawdę sporo. A chłopak ma 27 lat i mówi, że wydaje wszystko. Ale wydaje wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że ma bardzo dużo osób na swoim utrzymaniu. Ale też rozmawiałem z ziomkami na temat tego, czemu nie mają żon. To powiedzieli, że kobieta jest niezwykle kosztowna. Kobiety mają zachcianki. Mówią, że kobieta jednego dnia chce telefon, drugiego dnia laptopa, trzeciego dnia jakieś kolczyki i ty jako mężczyzna musisz jej to zapewnić. Dużo się mówi na temat tego, że kobiety w islamie i w świecie arabskim mają źle. I teraz oni nam to tłumaczyli tak, że mężczyźni i kobiety są równi. Z tym, że mężczyźni mają dużo więcej obowiązków i dużo większą odpowiedzialność ponoszą. Dlatego są troszkę gdzieś tam w niektórych rejonach uprzywilejowani, bo to zadaniem mężczyzny jest zarobić pieniądze na utrzymanie całej rodziny. Kobieta może iść do pracy, ale to, co kobieta zarobi, to są jej pieniądze. A facet to, co zarabia, musi kobiecie oddać. W tej kulturze jest tak, że jeżeli facet nie jest w stanie zapewnić swojej żonie i dzieciom odpowiedniego poziomu życia, to nie jest prawdziwy mężczyzna. Ciekawa była też kwestia rozwodów, ponieważ mężczyzna tutaj
może się rozwieść z byle powodu. Po prostu powie kobiecie: rozwodzę się z tobą i koniec tematu. Natomiast kobieta może się rozwieść z mężczyzną tylko z 3 powodów. Po pierwsze, jeżeli facet zniknie i ona nie wie, gdzie on się podziewa. Po drugie, jeżeli facet nie daje kobiecie żadnych pieniędzy. I po trzecie, jeżeli nie zadowala jej seksualnie. To są jedyne 3 powody. Wtedy kobieta idzie do sądu i sąd albo orzeka o rozwodzie, albo nie. I ciekawe w tym wszystkim jest to, że po rozwodzie dom i całe wyposażenie domu staje się własnością kobiety. Bo tutaj to kobieta zajmuje się domem. Więc jeżeli mężczyzna kupuje jakieś rzeczy do domu, to kupuje rzeczy swojej żonie, swojej kobiecie. Czyli to są jej rzeczy, jej własność. I po rozwodzie te rzeczy ona ze sobą zabiera. Wioska, w której się obecnie znajdujemy, nazywa się Shinkiit. I jest to, inaczej mówiąc, Ksar. Ksar, czyli ufortyfikowana... Cześć. Ufortyfikowana wioska, która pełniła rolę religijną i handlową. I tego typu wioski powstały na potrzeby karawan przemierzających pustynię. Proszę Państwa, pustynia Sahara. Nazwa wzięła się stąd, że po rosyjsku Sahar to cukier, a cukier Dobra, pierdolę głupoty. Sahara, niekończące się morze piasku, które wdziera się mi kuźwa już dosłownie wszędzie. Mauretania jest obecnie krajem bardzo bezpiecznym. Jedynie może tereny przy granicy z Mali są takie bardziej ryzykowne, ale no nie oszukujmy się, mało kto by się tam w ogóle wybierał, bo nie ma tam po co jechać. Natomiast reszta kraju jest bezpieczna. Ja mogę szczerze powiedzieć, czujemy się tutaj naprawdę dobrze, ale w poprzednich latach wcale tak nie było, bo w Mauretanii działali terroryści, porywano turystów i tak dalej. Bonjour. Porywano turystów i tak dalej. I z tego powodu słynny rajd Dakar został przeniesiony do Ameryki Południowej. W Mauretanii mają naprawdę zaskakujące wyobrażenie kobiecego piękna. Kobieta tutaj musi być gruba, wręcz otyła. Tutaj już dziewczynki tak w wieku między 12 a 15 lat pasie się na siłę, żeby po prostu się roztyły, bo dzięki temu mają większą szansę na znalezienie sobie bogatego męża. Now he will tell you about how they was forcing girls to eat and drink and why. أولاً كل بنت صغيرة من 5 سنوات طبعاً صغيرة يعني تبلح معنا. A girl of 5 or 6 years, she will drink 10 liters of milk, come milk with some kind of oats. When the girl starts to feel that she's going to puke or something, they use this tool in order to like they use it like this. So the pain will be no more puking. Instead of puking, you will feel the pain and that will stop making her to puke or something. He said that this forcing girls to eat and drink, it's something traditional in this community, but it's not from the religion. It's not from the Arabic culture. It's just something because it was a sign of beauty. It was a sign of being rich. A girl who's feeded, she is rich. Because of thieves. Before thieves come and take everything, and the first thing to think about is the mom of a family or his girl. So they feed it hard to be hard to be stolen. So no one can steal it. Troszkę się to zmienia, bo rozmawialiśmy tutaj z chłopakami w wieku około 20 parę lat. No i mówili, że jakby dociera już do społeczeństwa, że gruba kobieta nie jest atrakcyjna, że jest to niezdrowe i tak dalej. Natomiast oni sami stwierdzili, że jest to tak głęboko w ich kulturze, że im po prostu szczupłe kobiety się totalnie nie podobają, są absolutnie nieatrakcyjne i mimo już nie chcą mieć tak otyłych dziewczyn, to wciąż dla nich piękna kobieta to jest kobieta, jak to oni powiedzieli, okrąglutka. Pamiętacie tą dziewczynkę, która uciekła, jak jej chciałem podać rękę? To dopiero dzisiaj mnie uświadomili, że tutaj nie mogę dotykać obcych dziewczyn i ogólnie obcych kobiet. I jakbym to zrobił i widziałaby to jej rodzina, to mógłbym mieć naprawdę poważne problemy. وحدي وحالي غني عن سوالي
Dobra, wybieramy się na pociąg. Namówili mnie chłopacy. W ogóle nie mam najmniejszej ochoty, ale oni są za to odpowiedzialni. Nie mam najmniejszej ochoty na ten pociąg, no ale już byliśmy przed chwilą w Lumpeksie. Kupiliśmy jednorazowe ciuchy, które po prostu użyjemy tylko i wyłącznie na pociągu, potem je wywalimy. No i cóż, no słowo się rzekło, zobaczymy jak to będzie. Tam widać, na pace jeden ziomek siedzi, ale nasz kierowca nie zwraca najmniejszej uwagi. Po pustyni zapierdala dobre 120 na godzinę, w ogóle nie zwracając na nic uwagi. Że ten tam nie wyskoczył jeszcze, to... Tak wygląda dom mauretańskiego żołnierza, który nie dorobił się żony i dzieci. Taką ma posiadłość. I tutaj będziemy chwilę chillować i pojedziemy potem dalej. W Mauretanii oryginalnie zamieszkali Berberowie i Bafurowie. Bafurowie to był taki miks Berberów, ludów czarnych i ludów semickich. Był to też pierwszy lud, który porzucił koczowniczy tryb życia w tym regionie Afryki i zajął się rolnictwem. W VII wieku Mauretania została najechana przez Umajadów. Umajadzi to był taki najpotężniejszy w tamtych czasach ród arabski, który przywiózł tutaj islam i zmusił Berberów do ucieczki na południe lub w kierunku Mali. W XI wieku na pustynnych rejonach Mauretanii zawiązała się taka grupka religijna, która z czasem przekształciła się w dynastię królewską Almorawidzi. Ich ekspansja była bardzo szybka i spektakularna. Na południe dotarli oni aż do Gany, szerząc islam, a z kolei na północy podbili Hiszpanię. I to właśnie oni w średniowieczu siali głównie postrach w Europie. No to jesteśmy, proszę Państwa, stacja kolejowa w wiosce Szum. Tam gdzie chłopacy jeszcze szykują, przebierają i czekamy do wieczora. Około godziny 19, może 20 powinien planowo przyjechać pociąg. Podobno wyruszył planowo o 14 z Zuwajrat, więc tutaj powinien być tak około 19:20 i bardzo dobrze, bo wtedy będzie ciemno i po ciemku będziemy musieli się jakoś do tego pociągu zakraść i pojedziemy nim dalej. Nagrywam telefonem tym razem, bo swoją kamerkę już schowałem, tak ładnie zabezpieczyłem wszystkie swoje plecaki, cały sprzęt, żeby mi się nie spierdoliło. I wiecie co? Chuja, już nas złapali. Dostaliśmy bilet, mamy jechać w wagonie pasażerskim. Jeżeli złapią nas na wagonie, oni będą pilnować, żebyśmy do tego wagonu pasażerskiego wsiedli. Jeżeli w międzyczasie wysiądziemy i wsiądziemy na wagon ten z tą rudą, to po prostu tu pójdziemy do więzienia. W sensie, no, sąd zadecyduje o naszym losie, no ale to pewnie trochę potrwa i w tym czasie posiedzimy w więzieniu. Włączam tą kamerkę tylko po to, żeby Wam pokazać, jak wygląda ten wagon pasażerski w tym słynnym pociągu. Tak właśnie on wygląda, tak tutaj Ernest sobie spał. Takie mieliśmy warunki, a za oknem, proszę Państwa, Sahara. To, co będę teraz mówił, może się odnosić nie do całego społeczeństwa Mauretanii, tylko bardziej tutaj tej społeczności arabskiej, bo to z nimi tutaj w zasadzie mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia, ale widać naprawdę olbrzymią różnicę i w wykształceniu, i w ogóle w podejściu do życia, i w pracowitości między właśnie ludnością arabską, a to, co widzieliśmy w Gambii czy w Senegalu, czyli między po prostu Arabami a Murzynami. No bo na przykład mówili nam, że tutaj mniej więcej 50% społeczeństwa kończy studia. Wszyscy chcą z tego kraju uciec, ale ci, którzy są wykształceni, czyli na przykład lekarze albo inżynierowie, uciekają do Europy. Niemcy, Francja, Hiszpania, to są 3 główne kierunki. A z kolei jak ktoś nie jest wykształcony, to wyjeżdża do Stanów. No i w ogóle podejście do pracy jest tutaj zupełnie inne. Po prostu biznes, biznes, biznes. Jakikolwiek sposób na zarobienie pieniędzy. Czy nie wiem, potrzebujesz lekarza, to będzie dla ciebie lekarzem. Czy potrzebujesz cinkciarza, to będzie dla ciebie cinkciarzem. Samochód sprzeda, tu coś, gdzieś tam z rączki do rączki. Biznes, biznes, biznes. Pieniądze się kręcą. Ernest chciał sobie pogadać trochę z tutejszymi kobietami, z siostrą, matką, ciotką i kimś tam jeszcze. I kuzynką naszego kumpla. To powiedział nie, absolutnie nie ma mowy. Tylko jeżeli on jest, w jego obecności możemy sobie posiedzieć z kobietami, pogadać. Jak on wychodził, my też musieliśmy wychodzić. Porównujcie sobie życie nasze, gdzie mamy, wiecie, bogactwo i te sprawy, a tutaj żyją jednak w bardzo kiepskich warunkach. A mimo to, ilu z was ma na przykład sprzątaczkę, kucharkę w domu? Tutaj prawie każdy ma. Służba domowa jest tutaj niezwykle popularna, natomiast wciąż wydaje mi się, że jest też przykładem na różnice klasowe w społeczeństwie, ponieważ z tego, co nam mówili, to raczej służbę domową mają Arabowie, a pracują dla nich dziewczyny
czarne, czyli mówili o Ale czym? Senegalki? Senegalki. Mówili o dziewczynach z Senegalu, że po prostu kobiety z Senegalu tu przyjeżdżają i pracują jako służba domowa. I oni, mimo iż mieszkają w kiepskich warunkach, to każdy z nich ma praktycznie służbę domową. Dobrze, będę się z wami powoli żegnać. Będziemy się z wami powoli żegnać. Super to była wycieczka. Każdy z tych 3 krajów był inny. W każdym z tych 3 krajów robiliśmy co innego. I w każdym z tych 3 krajów był bardzo bezpieczny. Trochę nie będę ukrywał, jestem już zmęczony tą podróżą. Chyba najbardziej z tego wszystkiego zaczął mnie męczyć kurz. Bo kuźwa, nie dość, że te piaski saharyjskie, to ten kurz i to wszystko jest tu po prostu wszędzie i mi się już naprawdę źle oddycha, gardło mnie boli, drapie mnie. Więc to mnie chyba najbardziej zmęczyło w tej podróży. A poza tym bardzo spoko, polecam, żegnam się z wami. Już niedługo się zobaczymy, bo ja wracam do Polski tylko w zasadzie na Wigilię i lecę dalej. Także stay tuned i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!